Co tu robicie? Dobra. Nieistotne, jak tu trafiliście. Tylko ciszej. Wszędzie pełno cieni. Skoro już tu jesteście, opowiem wam historię. Tylko nasłuchujcie, czy nikt nie odchodzi. Nie chcemy przecież zostać bezmózgim, cienistym wspomnieniem. Aż się nie chce wierzyć, że to już 145 dni minęło od początku epidemii i stopniowego upadku świata, jaki znamy. Gdzie bezpieczeństwo jest tylko pustym słowem. Chwilowe wytchnienie od ciągłej ucieczki. Jaką datę dzisiaj mamy? Tak. 4 lipca 1986 roku. Nie tak ludzie wyobrażali sobie obchody kolejnej rocznicy Dnia Niepodległości. Zapamiętajcie tę datę. To początek Deadlight. Deadlight od studia Tequila Works opowiada historię Randalla Wayne'a, strażnika przyrody kanadyjskiego parku krajobrazowego, który dociera do Seattle, aby odnaleźć zaginioną żonę i córkę. Epidemia tajemniczego wirusa zamienia ludzi w zombie, które w grze określane są mianem cieni. Główny bohater podróżuje przez nieprzyjazne otoczenie z grupą ocalałych. Jednak nieszczęśliwy splot wydarzeń sprawia, że zostaje sam i musi przedzierać się przez hordy cieni, aby dotrzeć do bezpiecznej strefy, gdzie podejrzewa znajduje się jego rodzina. Po drodze stara się również odnaleźć towarzyszy podróży. Przede wszystkim jednak musi przetrwać w postapokaliptycznej rzeczywistości. Cierpiący na amnezję Randall w miarę postępu rozgrywki odzyskuje wspomnienia i stopniowo odkrywa swoją historię. Zróżnicowane lokacje przyjdzie nam przemierzać w 2 wymiarach. Od samego początku dzielił mi się klimat opuszczonego, rozpadającego się miasta zdominowanego przez cienie. I od razu wczułem się w przedstawiony świat. Bardzo dobrze oddana rzeczywistość upadającej cywilizacji, osamotnienia i ciągłego zagrożenia. A etapy, w których czas goni i na przykład trzeba wydostać się z pomieszczenia, do którego dobija się fala zombie, skutecznie eliminują spokój. Całość jest odmalowana w ciemnych barwach, którym towarzyszą bardzo dobrze nagrane odgłosy otoczenia oraz klimatyczna, potęgująca nastrój grozy muzyka. Głównym zagrożeniem są cienie, z którymi przyjdzie nam walczyć lub częściej kombinować, jak unikać konfrontacji. Jeśli dojdzie do walki, mamy do dyspozycji siekierę i broń palną. Przyjemnie się biega z toporkiem i rozdaje soczyste cięcia. Ale żeby nie było za łatwo, naszą efektywność w walce określa stamina. Jeśli za długo będziemy walczyć, dopada nas zmęczenie, a wtedy walka z cieniami jest mocno utrudniona, a wręcz niemożliwa. Dlatego trzeba z rozwagą sprzedawać miażdżące machnięcia. Broń palna natomiast sieje solidne spustoszenie, lecz ograniczenie amunicji sprawia, iż trzeba odpowiednio dawkować częstowanie ołowiem nieumarłych. Poza tym hałas przyciąga truposzy. Ciekawą opcją jest używanie otoczenia do eliminacji cieni. Bezmyślne zombie często chcą się do nas dostać po linii prostej, aby jak najszybciej zakończyć nasz żywot. To daje nam kilka opcji na dodatkowe sposoby cienistej eksterminacji. Jak to w platformerach bywa, tak i w Deadlight. Podstawą rozgrywki są elementy zręcznościowe. Czeka nas masa biegania, skakania, wspinania się, a także rozwiązywania prostych zagadek środowiskowych. Dobrze jest rozejrzeć się po okolicy i zaplanować tor przechodzenia lokacji. Dokładne rozglądanie ma jeszcze jeden plus. Jest trochę sekretów rozsianych w grze. Obok pamiątek po mieszkańcach i kartek z dziennika Wayne'a, które uzupełniają jego historię, znajdziemy również przedmioty permanentnie zwiększające staminę lub żywotność. Zagrożeń jest sporo, więc ginie się dosyć często. A to ciekawość, a to źle wymierzony skok, a to pułapka, a to za dużo cieni. Na szczęście save pointy są dosyć gęsto rozsiane, a postępy w grze są zapisywane automatycznie po przejściu danego odcinka. Jednak nie do końca ten element jest dopracowany.
Podczas powrotów po takim zapisie nieraz okazywało się, że kontynuacja od ostatniego punktu jest niemożliwa i samemu trzeba wybrać konkretną scenę z menu, gdyż gra wczytuje nie ten etap. Dodatkowo, po przejściu gry można załączyć tryb koszmar, gdzie po każdej śmierci rozpoczynamy zabawę od początku. Omawiana wersja Deadlight Director's Cut ma poprawioną grafikę, a także zestaw nowych animacji. Zaimplementowano również szpitalny tryb przetrwania, gdzie trzeba jak najdłużej przeżyć atak coraz gęściej nacierających cieni. W Deadlight warto zagrać, ze względu na przedstawiony świat, ciekawe lokacje i klimatyczną muzykę. Świetny klimat wylewa się z gry szeroką rzeką. Gra jest dosyć krótka, przejście jej zajęło mi około 5 godzin, ale intensywność rozgrywki w pełni to rekompensuje. Historia potrafi wciągnąć i czasami zaskoczyć. Z przyjemnością śledziłem losy Randalla Wayne'a. Bardzo fajnie wpisują się w grę ciekawie rysowane przerwniki fabularne, a dość nieszablonowe zakończenie w połączeniu z alternatywnym końcem przygody, myślę, można zaliczyć w poczet pozytywnych aspektów całości. Na uwagę zasługuje również głos głównego bohatera, idealnie komponujący się z klimatem gry oraz budujące grozę dźwięki opustoszałego miasta. Słyszeliście? Cicho. Cienie nadciągają. Uciekajcie! Słyszycie? Uciekajcie! Co ze mną? Dam sobie radę. Nie z takich opresji wychodziłem. Jeszcze tylko mała rada. Przyda się w walce z zombiakami. Make sure you always aim for the head, Randy. Always in the head. A teraz nie marnujcie czasu, biegnijcie i do zobaczenia wkrótce.